że ile? 2 godziny wtedy mówiliście, nie? Mówiliśmy 2 godziny, bo to był poniedziałek, była taka ulewa i zimno było, że nie dało się. Ale to najmniej, ja cały tydzień w tym sektorze byłem, to najmniej bonusów. Więcej płotek jak krąpi, no. No tu na przykład padało, nie wiem, tam 5-6 leszczyków na cały sektor na przykład, nie? Nie jednego leszczyka, nie? Wtedy obok was siedzieli, nie? Coś tam mieli. No i mieli dobrą strefę. Ten sektor Metry jest w najpłytszy. miarę płytki. 4 metry było, tak? Tak, 4 4-5 metrów. Tam już jak jest ten zakręt taki, to tam jest 10 sekund. Tu mamy zanętę Wonder Heavy, jedna część i jedna część Wonder Silver. I tyle. Coś jeszcze tutaj dawaliście? Nie. Nasi przyciemny barwnik jest brązowy i troszkę czarnego. Na treningach testowaliśmy różne zanęty, ale ten brąz taki naturalny, barwnik tu jest dodany. Najbezpieczniej też. Jest dodany brązowy barwnik, żeby to było ciemniejsze, bezpieczniejsze. Jasne zanęty są bardzo selektywne, ale my się nastawiamy na krąpie. No zbyt mało tych dużych ryb padało. No, Też żeby na nich całkiem gdzieś tam bazować, nie? dokładnie. Mamy dzisiaj sektor A, jest to sektor najmniej rybny. Najmniej bonusów było na pewno tutaj, tak, nie? najmniej leszczy, najmniej karasi, I tu najwięcej więcej płotek jest też niż krąpi. Pasuje Więcej nam płotek takie jak łowienie. krąpi, no. Czyli to jest właśnie pod płotki. W sektorze C jest najwięcej leszczy, tam siedzieliśmy wczoraj, to faktycznie mieliśmy dwie takie taktyki na żółto, Wonder Yellowem, dużą ilością białego robaka. Były leszcze, ale to i tak za mało ważyły, żeby Ale i tak chyba na tej krąpiami. ciemniejszej zanęcie ktoś miał leszcze też. Na to też biorą leszcze. No. Każdego treningu miałem jakieś duże ryby, łowiąc na ciemnym towarze. Jak łowiliśmy wtedy na treningu, to łowiliście na żółtej, to tak jakby te krąpie Krąpie gaston na żółtej, gasną, nie? ewidentnie. To udało nam się wytrenować. Trzeba to trochę domoczyć, co? Pójdę po wodach. Tak, no. Jest. Później nie będzie na to czasu, ale takimi koszykami właśnie tutaj wędkujemy. Z kolcami ciężkie. W zależności od dystansu łowienia stosujemy koszyki od 60 gramów do 120, nawet 150 w jakichś skrajnych warunkach. Duże pojemne kosze. Żadnych małych. Na bliższą dnię na przykład takie mniejsze, to na płotki. Uważam, że pod względem koszyczków nasze wyposażenie było fantastyczne. Zobaczcie, całe wiadro koszyków. Są to koszyki polskiej marki Feeder Pro. Wyposażyliśmy się wszyscy w duże, pojemne kosze. Natomiast one bardzo dobrze sprawdzały się do łowienia dużych ryb na wielkim dystansie, około tam 35-45 metrów, co jak na tak dużą rzekę uważam, że już jest sporym wyzwaniem. No i do takiego łowienia potrzebne były bardzo duże kosze. Tutaj zobaczcie, 160 gramów z dużymi kolcami, które mocno trzymają się dna. To jest bardzo, bardzo istotne, bo wtedy nawet z tą wagą koszyka można jeszcze trochę zejść. Ta może mocniej płynęła, nie? To może to większe znaczenie wtedy miał ten długi przypon, nie? No mówisz, jak staliśmy nawet za wędrami, to tam Walter w ogóle łowił jeszcze krótszym moim zdaniem przyponem, 60 taką. No i też leszcza złowił, nie? Tylko, że no na przykład Ukraińcy, jak oni tu już też trenowali, czy wiedzieli jak łowić, no to oni wszyscy, długie przypony, wielkie kosze. No, to raczej bym się tym sugerowała, nie? Że oni to znają tutaj to miejsce.
No tylko te długie przypony i duże kosze to jest na leszcze. a Na my leszcze, no. Nie mamy tego przetrenowanego, Aha. bo nie mieliśmy takich rzeczy. Wiesz, jakby tak ktoś z nas zrobił i złowił nagle tam z 5 leszczy pod rząd, nie? No, jeszcze To coś zapowiem, można by wnioskować, 2 leszcze nie? karasia i ważyły mniej niż krąpie Adama Niemca. No tutaj w A nie widziałem większego jak kilogram wczoraj, nie? Na sektor było tam, nie wiem, może z 8 tych leszczy, może więcej, około 10 leszczy, no ale to większość to była takie 400, 500 takie klapaczki, nie? A, to tak, żeby tam Trochę jest tego zielska. No. Ponad tam wymagane. Marcin mówi, że to upcha. Marcin to upcha. A te trawy daleko sięgają? No jak przy krąpiach to tak. Ale nawet niby na te leszcze, nie? Bo tak jak nawet mówili Ukraińcy, a mówię, oni wiedzą jak to łowić, to sama czysta zanęta. Czy płynie karmelowy i jeszcze Myślałem, że tutaj będziemy stosować jakieś bardzo toporne wędki, ale tak naprawdę do łowienia tych płotek, krąpi to wystarczą takie normalne nasze polskie wędziska do 80-100 gramów. Najlepiej mi się łowiło wędkami, które nie były ani zbyt lekkie, ale przede wszystkim nie mogły być zbyt toporne. Jadąc tam myślałem, że będziemy korzystać z koszyków 150-170 gramów. Okazało się, że max 100. Tak naprawdę na te sektory, w których ja łowiłem, wystarczało mi 60-70 gramów, a na dalszym dystansie około 100 gramów. Więc te wędki też nie mogły być zbyt masywne. No i tutaj największą tak naprawdę robotę wykonała za mnie wędka Extremity Superior Feeder. Wędka 3,90 do 100 gramów. Tym łowiło mi się najwygodniej, bo to było bardzo aktywne łowienie i wędka nie mogła być sztywna, nie mogła być zbyt toporna, ciężka. Ta wędka musiała oddawać rybie, żeby nie tracić tych ryb, ona musiała trochę oddać, natomiast musiała być przede wszystkim lekka. No i tutaj zrozumiałem jakby fenomen tych wędek, bo jednak za rzadko łowię w takich rzekach, żeby korzystać z tych wędek, natomiast tam no, czułem różnicę w porównaniu do wszystkich innych wędek, które posiadam. Przy okazji jeszcze mogę, to mam wam do pokazania fajny zestaw, na który wpadliśmy tutaj. Zestaw wydaje mi się, że znaczy nie mam wątpliwości, że dla mnie najefektywniejszym zestawem jest zestaw z Feder gumą. Guma 1 mm, dość mocna, natomiast przy łowieniu w rzece i często na niewielkie haczyki uważam, że jest to bardzo istotne. Koszyki, które korzystaliśmy, miały nawet 100, na dystansie nawet 150 gramów, dlatego no, ta amortyzacja była bardzo potrzebna. Wiem, że niektórzy łowili na sztywno, mi to nie odpowiada, dużo bezpieczniej czuję się, kiedy ten zestaw ma jakąkolwiek amortyzację. Szybką długości 1 metra to było absolutne minimum. Tutaj nie dało się łowić na przypony krótsze, po prostu ryby nie wpinały się tak dobrze. Ta sygnalizacja była zbyt szybka. Zestaw zakończałem szybko z łączką. Szybko z łączką albo krętnik to jest absolutny must have, kiedy łowimy w rzece. Po prostu zapobiega to skręcaniu przyponów. Ten dystans łowienia jest niewielki, dlatego tutaj nie ma mowy o jakichś regularnych splątaniach, a naprawdę robiło to wielką różnicę. Nie wyobrażam sobie na rzece łowić bez tego rozwiązania.
Feederlink zastosowałem dopiero drugiego dnia zawodów. No, żałuję, że nie zrobiłem tego dnia pierwszego, ponieważ wyraźnie to poprawiało skuteczność zacięć, skuteczność łowienia, ponieważ ryby tak szybko nie wyczuwały oporu. Kiedy nie było Feederlinka, ryby lubiały odpuścić przynętę, zanim dobrze ją zassały, natomiast tutaj Feederlink pozwalał na pewnego rodzaju opóźnienie sygnalizacji, albo inaczej, opóźnienie oporu ryby podczas pobierania przynęty, tak, że one nie pobierały tak sztywno, że tylko łyknęły i od razu już były wcięte, tylko miały taką chwilę takiej jeszcze swobody i uważam, że to bardzo mocno poprawiało skuteczność zacięć, bo ryby łykały przynęty dużo głębiej. Ten zestaw, on jest zamontowany na fluorokarbonie 0,35. Jest to duża średnica, natomiast chodzi o to, żeby ten moment, ten element nie uszkadzał się. Wyobraźcie sobie, że ja ten zestaw łowiłem nim jeszcze dzisiaj, kiedy jesteśmy prywatnie na rybach i to omawiamy, oraz chyba 4 treningi. On nie ma nawet śladu uszkodzenia. 4 treningi i zawody, czyli naprawdę sporo czasu. Nie ma tutaj ani jednego uszkodzenia. Ten fluorokarbon fantastycznie to wytrzymuje i dzięki temu nie zrywa się koszyku, bo koszyki są bardzo ciężkie. Tutaj mamy 100 gramów i to był taki standard na większym dystansie, natomiast bliżej było się lżej, natomiast musiała być moc, musi być wytrzymałość. Taki zestawik ma długość 1 metra i tutaj jest zakończone to zwykłym węzłem, tak samo jak Federgumę zawsze wiąże nic nadzwyczajnego. Tutaj na tym węźle oczywiście zatrzymywały się różnego rodzaju krzaczki, ale to niczym nie przeszkadza zupełnie. Bardzo płytki tu jest sektor. Co jest? Bardzo płytko. 4 metry. Idę wjadę z samochodem tam. Bo nie wiedziałem, że mogę. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Good luck. Good luck. Thank you. Tu jest tak, że jest... on zaraz powiem dokładnie. Na 18 metrze jest najgłębsza rynna, tam jest 5,5 metra. I zwykle łowiliśmy w tej rynnie. Najlepsze wyniki tam mieliśmy. Tam byliśmy płotki i krąpie i te bonusowe teleszczyki. A dalej się wypłyca. Po prostu jest rynna, zaraz tu jest spad, jest dół. I później już jest, im dalej tym jest płycie, nie? Tam rzuciłem daleko, tam było 3 metry. I trzeba sobie znaleźć ten dołek, w tym dołku zacząć. Jak kucną brania, to wyjść za dołek i znowu dalej i kombinować, szukać tych ryb. Ona co łowią na haczyku? Różnie, fajnie się rubin sprawdzał, gruby właśnie. A białe? Białe też, ale najlepiej chyba i tak rubin, ale też kaster fajnie na haku działa. Chyba się tam tego już nie uda. Nie, to już to nie ma szans. Ale patrz, te jeszcze się sprasowały, patrz.
Bo tutaj jest ponad litr, nie? Chyba. No litr był, powiedzmy. To nie kaster, którego zgniecie, to się rusza. No. Ale zamkniemy i zobaczymy może. No, pudełko jest takie trochę średnie. Ostatni łyk kawy. Okay. Good luck. Thank you. A 30 korbek chyba i 45. Powiedzieć parę słów. Nie jestem zadowolony z losowania. Marcin wylosował A6, tak? A6, ja otwieram B1. Zobaczcie, jakie to jest szczęście. Jestem na otwierającym stanowisku, a tu jest A22, czyli jest czyli zamek, czyli nic nie dają praktycznie te skrajne stanowiska. Ale lepsze mieliśmy wyniki na wyższych numerach zdecydowanie, bo tam leszcze padały. Tam już tak się rzeka delikatnie zakręca, tam jest trochę głębiej i tam mieliśmy większe ryby. No szkoda. No Marcin chyba okej, chyba zadowolony jest z losowania. Chociaż on też powinien mieć, im bardziej w tą stronę, tym powinno być troszkę więcej ryb. U mnie się mogą trafić, ale tam będą mieli więcej. Pogoda piękna, w ogóle pogoda jest dzisiaj piękna, przez cały tydzień mieliśmy taki wiatr, taki deszcz, że to się nie da się opisać. Może gdzieś tam udostępnię Marcinowi, to zobaczycie, jak pięknie wiało. 100 km porywy, no niesamowite, no nie da się łowić na federa. Marcin już nie dał rady. Co, Marcinku, wieje? Nie, Wieje? dobrze. Naprawdę jest bardzo przyjemnie. Takie jakby dwa rodzaje wędek składał. Przypony 1,20 m i przypony 1,80 m. Ma odkryć dno, nie? A obok nich sili Jan, więc Jan... Marcin, on jest łowi sobie 2 leszcze po kilogramie, a tu jest 5 kg płotki. Albo 10 kg. Chciałbym zapaść 5 kg ryb. Ja myślę, że 5-6 kg to będzie już dobry wynik. 5 bonus taki Wczoraj Irlandczycy mieli 4 kg chyba 700 mniej więcej. W tej części. 4,7 to najwyższy wynik w tej. Irlandia, nie? Niemcy tam dalej mieli 5200. Tylko że Niemcy łowili, wiesz, tam 3,5 godziny tak naprawdę, nie? No to jest. Ktoś będzie skuteczny bardzo, to wtedy trzeba zobaczyć, jak on to robi. Jaką ma technikę, jaką ma przynętę.
Lem kucisz. Liść? Nie, płatko. Spokojnie, Marcin. Nic się nie dzieje. Nie ma strefy leszczowej, odławiaj te ryby, nie szukaj. Jeżeli ci się pokaże leszcze, żywy dendropena żywa i żywą ciętą. Tylko i wyłącznie. Cały czas musi być się ruszać na haczyku. Długi podbierak i dlatego gdzie się operuje. Na jednym jeziorze, taką wyspę, to tak zasyłały te całe drzewa, że... No, to u nas to samo. Tam na starym jeziorze u nas. Valgyti sitten laittu valgena, kun mä sitä tästä. Tässä heittää.
Bardzo trudne łowienie. Ten sektor się diametralnie różni od wszystkich innych. Nie było tu w ogóle krąpia. No, trzeba było się od początku inaczej. Musiałem się po prostu wpasować w te płotki. Je się łowiło zupełnie inaczej niż krąpie. Należało im mocno popuszczać zestaw. Nie można było łowić na sztywno, bo one po prostu się nie wcinały. To były za małe płoteczki. Jakieś bonusowo się trafiały jakieś większe płocie, takie wchodziły pojedyncze stada. Widać było, że ja łapałem, sąsiad łapał. Wymienialiśmy się tymi większymi rybami. Jak pływało stado, to on odłowił dwie, ja odłowiłem dwie. I takie łowienie. Także te ryby bonusowe to nie, że coś znęcone, po prostu się trafiały takie większe płotki i tyle. Należało każdą rybę podbierać. Na treningu nie wiem, może z 3 ryby mi przez cały tydzień spadły, a dzisiaj spadło mi ich naprawdę sporo. Trzeba było łowić mniejszym haczykiem. Mam mniejsze przynęty zdecydowanie. Jeden burgund przeciągnięty przez cały haczyk. Inaczej nie dało się ryby zaciąć. Myślę, że taka przynęta trochę wyklucza łowienie bonusowych leszczy. No ale w tym sektorze ich po prostu nie było. Prawdopodobnie nikt tutaj nie złowił leszcza. Także taktyka uważam, że była bardzo dobra. I zobaczymy, co to z tego wyjdzie na wadze. No liczę, że 4 kg jakby było, to będzie bardzo dobrze. Ogólnie jestem zadowolony, chociaż żałuję pierwszych 2 godzin, kiedy ryby najlepiej żerowały. Mogłem złowić jeszcze z 10 ryb więcej. To było super. I tyle. Kurczę, jedna taka płoć mi spadła. Widzieliście? A powiedz, co po nią schodziłeś, to ją ci się udało zwrócić? Nie, to po gazetę Jokersa, bo tam mi spadła też gazeta. Ryba też mi spadła. Fajna taka płotka za 100 gram. 4, 10. 63. 63 i jeszcze tutaj 10, tak? Ale tych 2 to nie liczcie, to są jazgarz i płotka, tak. I okonek jak... On wygra ze mną, naprawdę. Jest 3 ryby. Jest. Malo me bio, ves o no? De 200 serana. Kaj bo to? Yay! 4953. Thanks God. 4 gramy bolje. Jest,
No nie spodziewałem się drugiego miejsca w sektorze, bardzo się cieszę. Okazało się, że w tamtej części sektora Holender miał bardzo dużo ryb, natomiast niewielkich. Sektor wygrał Pepa Konopasek, miał kilogram więcej. Tutaj wygrałem z Serbem o 30 gramów, także miałem też tutaj trochę szczęścia, ale zadowolony jestem bardzo, bo dałem z siebie 150%, żeby w końcu się do tych ryb dobrać. Nie umiałem ich zaciąć, miałem takie problemy z zacięciem, ale w końcu no dopasowałem się po prostu. To było zupełnie inne łowienie niż tam. Te płotki trzeba było wcinać im luzując. Musiała być luźna żyłka. On rzucał. Luźna żyłka musiała być i wtedy jakby no one lepiej zasysały tego robaczka po prostu. No, także mamy dwójkę sektorową. Marcin Kostera też jest drugi w sektorze. Reszta drużyny troszkę gorzej, ale dalej mamy szansę na medal i to chyba nawet i złoty. To jest haczyk, który mówiłem w zasadzie przez praktycznie wszystkie treningi oraz całe zawody. AG Top Black rozmiar 16. Był to bardzo optymalny rozmiar do łowienia krąpi i płoci. Pokażę może w jaki sposób nabijałem przynętę. Wykorzystywałem dwa rodzaje przynęt. Białe robaki, które były bardzo dobre do łowienia krąpi. Natomiast czerwone były dużo lepsze do łowienia płoci. Natomiast jedynym sposobem na ich zacinanie było przewlekanie ich przez cały haczyk. Najlepiej w taki sposób, żeby ta główka miała szansę się ruszać, żeby on nie był nawleczony na sztywno, tylko żeby on troszeczkę się na tym haczyku ruszał. I to dawało najlepszą skuteczność podczas łowienia płoci i krąpi. Na treningach fajnym sposobem, nieco selektywnym było dokładanie jeszcze do tego jednego białego robaka jeszcze jednej pinki burgundowej lub białego robaka, tak już w sposób standardowy. Zobaczcie, jak skutecznie jest schowany haczyk. Żeby tak łowić, można było korzystać z haczyków troszkę większych. Tutaj miałem też przygotowane haczyki tego samego modelu AG Top Black w rozmiarze 14, 18, 16 i 14. Natomiast 18 była troszkę zbyt mała. Ryby z tego spadały. Nie przetrenowałem tej opcji dostatecznie dobrze, żeby móc na zawodach w ten sposób wędkować. Także na treningach czasami na to łowiłem, ale to nie było na tyle dobre. 16 była optymalna, natomiast 14 to już jest bardzo duży, pojemny, mocny haczyk. To wiązałem na żółce 0,15 i tu faktycznie już można było założyć 3 białe robaki, 3 burgundy lub też przewlec jednego burgunda bądź białego robaka i dołożyć tego na koniec już normalnie założonego, w normalnej formie. Generalnie w Europie, gdy się łowi, mam na myśli poza Polską, nawet przy łowieniu leszczy nie jest wymagane stosowanie ochotki. Leszcze łowiliśmy na przykład 3 białe robaki, 3 burgundy. Zobaczcie, jak ładnie jest zakamuflowany nawet haczyk rozmiaru 14, kiedy założyłem jednego białego robaka przez całość i dołożyłem jednego robaka w sposób klasyczny. Natomiast ten haczyk już jest wyraźnie cięższy, więc przy łowieniu płoci był po prostu nieefektywny. Natomiast bardzo dobrze sprawdził się podczas łowienia dużych ryb, mam na myśli leszcze i karasie, na większym dystansie. W zasadzie ryby z tego nie spinały, chyba jedną rybę tylko straciłem. Muszę wziąć tabletkę na alergię. Это второго, как там, Симонс, да, фамилия, который не пойдет. Это Фачевский, который с Бургундом, да? Dajemy tu jeszcze pieczywo fluo? Na górę? Mam torbę. Pod te krąpie, jak są, to można trochę dać. Myślę, że ono nie przeszkodzi nic, nie?
Ile masz 2 litry? Tu? To sobie 3 dzisiaj tu dałem. Kastera potrzebujemy jak najwięcej, także nie mam się co dziwić. Już nie będę musiał gnieść, bo mi już powinien być. Wiesz, jaki trenero? O, może wspomnimy coś o zanęcie. A może. Dzisiaj minimalna modyfikacja. Dodaliśmy tutaj jeszcze paczkę gliny. Wraz z Marcinem Kosterą mieliśmy bardzo podobne odczucia, że zanęta bez gliny miała problem uwolnić się z koszyka. W sumie zawsze tak uważaliśmy. Tutaj próbowaliśmy się przekonać do łowienia tak jak łowi resztę Europy, czyli w ogóle bez glin. No i łowiło się gorzej, także te nasze sposoby wcale nie są takie złe. Dobra, nie tak bez przesady. Chciałem to zmieścić, wiesz. Wejdzie, spokojnie wejdzie wszystko. 3 litry jest. Już nie gniesz tak. Nie? Co ja? No, wczoraj mieliśmy 1,5 litra kastera, dzisiaj mamy 1,75 litr, ale w praktyce jest go tutaj troszkę więcej. On bardzo dobrze się sprawdza. Natomiast wczoraj jeszcze wziąłem Jokersa. No i dzisiaj kosztem właśnie Jokersa więcej kastera. Wczoraj kaster mi się skończył godzinę do końca i tak naprawdę zostały mi Jokers, troszkę żywych robaków, które miałem na haczyk i dendrobena. No i w końcówce już się ratowałem tymi Jokersami i dendrobenami, ale to nie było to. Uważam, że gdybym miał jeszcze trochę kastera, to bym ten wynik jeszcze troszkę poprawił, bo w płocie ewidentnie bardzo lubiały kastery. W tym sektorze mamy stanowisko E3, słabe losowanie, dużo lepiej jest siedzieć tam na końcu, blisko zamykającego stanowiska, tam są troszkę większe ryby, ale ogólnie tutaj dominują krąpie. Jest mało leszczy, trafiają się jakieś karasie nieduże, ale to są ryby, które można spokojnie łowić przy łowieniu krąpi. No i krąpie też bardzo chętnie przychodzą do kastera. Tutaj widziałem, że zawodnicy mają różne taktyki, albo właśnie kastery. Natomiast z tym to chyba my się najbardziej wybijamy, ale przede wszystkim bardzo dużo ekip nęci białymi robakami. W naszej opinii białe robaki były troszkę zbyt grube i nasycały ryby. A kastery są takie optymalne, bo są mniejsze. I think if you come, I think 4 points, you could get any medal. 3 points, maybe you can win, you get a medal. Yeah, always. Я покажу наши координаты. Зараз він буде дивитися по цим спортсменам, які його відповідні. Щоб знати, на яку нам краще.
Він перший був 2 години, далі був 4 році, потім, напевно, знову на клубі, і потім знову в Тіктоці. Сьогодні буде багато стрімів, але вони будуть доволі короткі. Так, поляка ми бачимо, що форма такий коричневий, світленький, але це коричневий. Годинничка у нас винтова сетка, краще стоїть.
Tutaj dużą rolę też w naszym sukcesie odegrał Tomasz Drewniak, który przygotował nam specjalnie na Litwę nowy model szczytówki River Plus. I tutaj zaletą tej szczytówki jest to, że ta końcówka jest bardzo elastyczna i przy łowieniu drobnych ryb ma to duże znaczenie, ponieważ ta sygnalizacja jest widoczna, po prostu widać te brania, natomiast dalsza część szczytówki jest sztywna, dzięki czemu nie tracimy mocy podczas operowania dużymi koszykami. Wędka nie wygina nam się w połowie, tylko tak naprawdę tylko ta sama końcówka pracuje i uważam, że to robiło bardzo dużą różnicę. Marcin, ile w tej godzinie mogłeś ryb złowić? Mało. 8 na razie. Tam litr.
Mogę Marcin? Karpik. Z kilogram? No. Tak. Super. Zobacz pod buziami. Jaka tam Idziemy, tak? Marcyniak! A dobrze łowił. Fajnie! Fajnie? 90 ryb. O, super. 19 fish. 90 fish? Okay, very nice. One carp, 3 carasio, and Yesterday you were second, yes? yes, You will be in good place. I think yes. зараз діставати садок. Подивимося, скільки у нього ваги. Десятку, не знаю, чи влізем, вчора 17 були. Я довели з'явлення. Але як 15 може. Скільки там? Більше 7 кілограмів. Дуже велика вага. Для нас це поки що погано, бо ми вже 30. Хоча 20 А далі нам Андрій каже, що буде. Так, Андрій нам палку. 7.699. Tu obiłeś 11. i tu mieli właśnie takie większe krąpie też. 7800, 8900 i tu 9500, nie? Tych dwóch miało duże ryby, nie? A ci Gdybyśmy mieli... to wylosowali, to byśmy lepiej połowili. No. No to do 8 wszystkich tu obiłeś. Później zaczęły się te wyższe. Duże, grubsze ryby tam były, nie? No. Tutaj wczoraj to samo, tam były większe ryby. No. Bo tak nawet ilościowo któregoś tu patrzyłem, miał czekać. Miał na pewno mniej ryb od ciebie, nie? Bo miał... No ten on na pewno miał mniej od ciebie, tylko że on też miał 4 karasie, nie? Takie 700, 300. Estonia, no.
Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Musicie wiedzieć, że było to dla nas dosyć duże wyzwanie. Chociażby dlatego, że nie mieliśmy możliwości wchodzenia na stanowisko i nagrywania tego całego, tak jak to robimy zwykle, tylko zza linii. No niestety takie są przepisy i musieliśmy to w taki sposób robić. Mam nadzieję, że ta część merytoryczna, którą dzisiaj dograliśmy, dodała jakby dodatkowego smaczku tego filmu i że będzie się Wam po prostu podobał. Ja Wam też dziękuję za to, że w ogóle oglądaliście, za to, że trzymaliście kciuki, za Wasze liczne komentarze, bardzo pozytywne. I chciałbym też na koniec podziękować sponsorom, bo gdyby nie oni, to do tego wyjazdu by na pewno nie doszło. Tutaj chciałbym wymienić przede wszystkim PZW, markę Genlock, Feeder Pro, Kacpra Góreckiego oraz firmę Prokarm. Także bardzo Wam dziękujemy za wsparcie i mam nadzieję, że ta współpraca będzie nam się układała też w następnych latach. W przyszłym roku Włochy. Łowiska chyba jeszcze nie zdradzimy, bo nie jest jeszcze tak na 100% pewne, natomiast powinno nam Polakom pasować. Także dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. No i na koniec prawie bym zapomniał. Przemek, który produkuje pudełka Hookline Box, jak co roku dostajemy od niego nowe pudełka. Przemku, bardzo Ci dziękuję.